Jeśli w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej można było liczyć na największą imprezę w kraju, tę organizowano na stadionie dziesięciolecia Manifestu Lipcowego. Tak brzmiała pełna nazwa obiektu, na którego gruzach wyrósł Stadion Narodowy. Kiedy upadł z hukiem Związek Sowiecki, a wraz z nim PRL, stadion z miejsca stał się największym targowiskiem współczesnej Europy. I pomyśleć, że do czasu jego upadku przed oczami dziesiątków tysięcy widzów występowali znani artyści, popisywały się legendy sportu, przemawiali dygnitarze państwowi, a nawet gościnnie występował tutaj papież. Stadion dziesięciolecia był symbolem ustroju socjalistycznego, a z czasem stał się symbolem jego upadku. Wszystko się zaczęło na początku lat 50. XX wieku, kiedy w stolicy rozważano opcję utworzenia pierwszych koncepcji budowy nowego obiektu sportowego, jakiego stolica pilnie potrzebowała. Postawiono na Stadion Olimpijski. Stowarzyszenie Architektów Polskich zorganizowało konkurs architektoniczny. W 1953 roku zwyciężył zespół architektów Zbigniew Ichnatowicz, Jerzy Hryniewiecki i Jerzy Sołtan. W ciągu roku niespiesznie doprecyzowano wszelkie szczegóły. Na przyspieszenie działań przyszło poczekać do czerwca 1954, kiedy postanowiono, że w stolicy zostanie zorganizowany 5. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, a że wydarzenie miało się odbyć już kolejnego roku, w 1954 przyspieszono tempo prac. W końcu brakowało głównej areny dla tak ważnej imprezy. Prace budowlane ruszyły latem 1954 w sierpniu. Niestety pojawił się pewien zgrzyt. Władzom zależało na tym, by obiekt przedstawiał się bardziej w nurcie socrealizmu, a na znak protestu panowie Ichnatowicz i Sołtan zbuntowali się. To ich projekt wykorzystał na nowo stworzony zespół pod kierownictwem Jerzego Hryniewieckiego. Ten dzięki odbytej wcześniej podróży do Pekinu miał mnóstwo pomysłów, jakie zastosować elementy architektoniczne. Dzięki chińskim inspiracjom pojawiły się otaczające schody kamienne płaszcze prowadzące na koronę stadionu. Okazało się, że będzie potrzeba całkiem sporo materiałów do usypania korony obiektu czy wał pod trybuny. W rzeczywistości lat 50. nie był to problem. Skorzystano z gruzów powojennej Warszawy. Mawiają, że powinno się żyć na pełnej petardzie. Najwyraźniej z tego samego założenia wychodzili budowniczowie stadionu dziesięciolecia. Mieli niesamowite tempo budowy, wręcz rekordowe. Dosłownie, obiekt takiej wielkości postawiono raptem po 11 miesiącach budowy. Jak na tamte czasy był to rekord na skalę światową. Jak na fenomenalny obiekt przystało jego oficjalne otwarcie nastąpiło w dniu najważniejszego święta krajowego. W Polsce Ludowej bowiem najważniejszą datą była rocznica Manifestu Lipcowego, czyli 22 lipca. I w przypadku otwarcia stadionu dziesięciolecia 1955 roku nie było inaczej. W tym roku ukończono budowę największego stadionu w historii Polski. Uroczysta gala olśniewała zebranych gości, wprawiając wszystkich w euforię, że oto stolica w końcu doczekała się zasłużenie stadionu. Po uroczystościach zorganizowano zawody sportowe. Rozegrano m.in. mecz piłki nożnej między Warszawą a Stalinogrodem. Dla tych mających mniej niż 75 lat Stalinogród był obowiązującą nazwą Katowic do 1956 roku. W każdym razie katowiczanie wygrali 2-1. Obiekt o charakterze olimpijskim miał boisko do piłki nożnej otoczoną bieżnią lekkoatletyczną. W zamyśle konstruktorów miejsca tu było na praktycznie 71 000 osób. Trybuny przy okazji najpoważniejszych masowych imprez potrafiły pomieścić prawie 100 000 widzów. Poza samym stadionem rozplanowano w okolicach parking, który jak na skalę przedsięwzięcia i czasów udostępniał oszałamiającą ilość miejsc parkingowych na 900 pojazdów. Nie
Niedaleko obiektu utworzono halę treningową wraz z boiskiem treningowym. Do tego park czy budynek desygnowany dla dziennikarzy. Dość osobliwym i rozbrajającym elementem architektonicznym było to, jak bardzo oddalona była szatnia zawodników od płyty boiska. Zgodnie z przepisami zawodnikom przysługiwało 10 minut odpoczynku, ale przez to, że de facto 10 minut zajmowało samo dotarcie do szatni, przerwa w meczu musiała siłą rzeczy trwać pół godziny. Stadion dziesięciolecia był areną, która gościła wszelkiego rodzaju krajowe zawody sportowe, mecze piłkarskiej reprezentacji Polski, piłkarskie finały Pucharu Polski, memoriał Janusza Kusocińskiego, finał wyścigu pokoju czy lekkoatletyczne zawody międzypaństwowe. Do tego władza miała miejsce do uprawiania propagandy przez rozliczne koncerty muzyczne, uroczyste rocznice państwowe czy dożynki. Ze stadionem łączyło się wiele legendarnych historii. Reprezentacja narodowa rozegrała ostatni swój mecz 17 kwietnia 1983. Jan Paweł II odprawił mszę na stadionie 2 miesiące później, 17 czerwca. Jednak 15 lat wcześniej, w 1968 roku, doszło do najtragiczniejszego wydarzenia w historii stadionu. Podczas ogólnokrajowych dożynek 8 września okazję postanowił wykorzystać niejaki pan Ryszard Siwiec, by zaprotestować przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. W geście protestu dokonał aktu samospalenia na oczach pozostałych widzów. Stadion z biegiem czasu ulegał coraz większej degradacji, a z raportów wynikało, że wszelkie próby odbudowy, przebudowy czy remontu były nieopłacalne. Postanowiono nie robić niczego. Niczego poza wydzierżawieniem obiektu w 1989 do celów handlowych firmie Damis. Ta założyła w koronie obiektu Jarmark Europę i było to największe targowisko w Europie. Składało się z ponad 5000 stoisk. Zamiast pytać, co tu można było kupić, lepiej spytać, czego nie można było kupić. Bez przesady można powiedzieć, że stadion dziesięciolecia był w latach 90. Ikeą, Castoramą, Biedronką, Komfortem, Gangsterką i Kartelem w jednym miejscu i z potężnymi rabatami. Zakupy często odbywały się na własną odpowiedzialność. Prowadzona przez policję statystyka jednoznacznie pokazywała, że stadion był kamieniem milowym wszelkich największych węzłów nielegalnego handlu. Na każdym kroku sprzedawcy zachęcali do zakupu nielegalnego oprogramowania. Co dyskretniejsi oferowali zakup broni palnej niewiadomego pochodzenia. Ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości obracali tu nielegalnie alkoholem, a nielegalny handel kradzionymi podrabianymi papierosami kwitł w najlepsze. W ciągu zaledwie 6 lat, od 1995 do 2001 roku, przeciwko stadionowym handlarzom wszczęto ponad 25 000 postępowań. Z policyjnych statystyk wynika, że służby zdołały zarekwirować ponad 10 milionów pirackich płyt kompaktowych i kaset wideo. Dla niewtajemniczonych płyta kompaktowa była nośnikiem danych w formie dysku, gdzie najczęściej zgrywano filmy, gry lub muzykę, tak zwane CD. Z kolei kaseta wideo była pudłem z taśmą magnetyczną, na której zapisywano, trzymano i odtwarzano potem sygnały audiowizualne, czyli filmy. Taka kaseta trafiała do urządzenia odtwarzającego o nazwie magnetowid. W każdym razie, Jarmark nie funkcjonował w nieskończoność. We wrześniu 2007 roku umowa Centralnego Ośrodka Sportu się skończyła. Handlowcy przerwaną umowę oprotestowali wielokrotnie, po czym ostatecznie się wynieśli, a na początku września 2008 na stadionie odbyło się ostatnie wydarzenie. Finał serii Red Bull X Fighters. Po wydarzeniu minister sportu i turystyki oficjalnie po 53 latach od momentu hucznego otwarcia zamknął stadion dziesięciolecia raz na zawsze. W połowie maja 2008 roku na terenie stadionu wszczęto procedurę próbnego palowania, czyli zbadano teren, która najbardziej się nadawała do postawienia nowego stadionu. W 2011 niczym mitologiczny Feniks z popiołów rodzi się Stadion Narodowy kosztem 2 miliardów złotych. W 2012 stanowi jedną z aren piłkarskich mistrzostw Europy. Od tego momentu jest głównym stadionem reprezentacji Polski w piłce nożnej. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.